Cześć. Jak możecie zobaczyć z stanu mojego przyodziewku, dalej nagrywam tego samego dnia, kiedy nagrałem recenzję książki Piotra Napierały o generale Franco. Tym razem natomiast jednak skupmy się na książce Grzegorza Dakana Barańskiego pod tytułem Toska. Zapraszam. A więc na początku standardowo muszę opowiedzieć Wam, o czym ta książka jest, co będzie zadaniem niełatwym, no bo z jednej strony mamy tu do czynienia z legendą polskiego YouTube'a i twórcą, który tworzył gdzieś tam od 2008-2007. Wydaje mi się, że to były raczej te lata, a więc jego staż na YouTube jest często dłuższy niż życie pewnie niektórych jego widzów. No więc definitywnie jest on dinozaurem i ma, powiedzmy, te wszystkie jakieś tam formaty YouTube'owe w małym palcu. No a tymczasem jakoś dosłownie chyba w zeszłym roku, bo nie jest to najnowsza sprawa. Czy mamy tu gdzieś zapisany rok publikacji? Powinien gdzieś być, czy to będzie na ostatniej stronie? Tak, w zeszłym roku, dobrze pamiętam, Warszawa 2022, postanowił napisać książkę. Od razu można zapytać się, czym jest ta Toska, a więc no Toska mi się kojarzyło z czymś takim jak Weltschmerz. Może to się kojarzyć Wam z nastrojem, który najczęściej ma jego alter ego, czyli ten gościu, który występuje w Piątku. Natomiast już na samym początku mamy opis tego, czym jest Toska. Na swoim najgłębszym, najbardziej bolesnym poziomie jest to odczuwanie wielkiej duchowej udręki, często bez jakiejkolwiek konkretnej przyczyny. Jeśli jest to uczucie mniej dotkliwe, oznacza tępy ból duszy, tęsknotę pozbawioną obiektu, usychanie z żalu, nieokreślony niepokój, mentalną agonię i głęboką nostalgię. W szczególnych wypadkach może być to pragnienie kogoś lub czegoś szczególnego. Nostalgia, choroba miłosna. Na swoim najniższym poziomie staje się tożsama z ennui, nudą, czyli nie do końca Weltschmerz. I czego możecie się spodziewać po tej książce? Jest to historia, powiedziałbym, jest to kolejny odcinek po prostu Piątku. Całość ma 143 strony, dość duża czcionka, dość krótkie rozdziały kończące się dużą ilością białej przerwy. Więc myślę, spokojnie możesz zamknąć w 100 stronach. Interlinia pomagająca czytać i równocześnie zwiększająca objętość. Więc niestety są tutaj te grzechy YouTube'owe. No i cena taka, powiedziałbym, umiarkowana, mimo że książka jest cienka, czyli 45 zł. Widziałem już chyba książki youtuberów za 50 albo 60 zł, więc tutaj propsy, że udało się to tak w miarę tanio ogarnąć, a przynajmniej nie aż tak drogo. No ale co tutaj dostaniecie? Dostaniecie de facto jeden dzień z życia naszego głównego bohatera, mający w sobie coś z takiego koszmaru,
z jakiegoś bad tripa. Kojarzy się też od razu to stylistycznie z tam bodajże końcowymi odcinkami Ślepnąc od świateł, bo autor również jest w Warszawie i również porusza się po różnych dziwnych miejscach. Wszystko jest dość oniryczne. Mamy takie wrażenie koszmaru albo snu, który podchodzi czasami pod koszmar. Jeśli chodzi o jakieś cytaty, to mamy tutaj na przykład, udało mi się jakiś jeden znaleźć i go zaznaczyć, żebyście poczuli vibe, jaki jest w całej książce podczas tego, kiedy autor nam przedstawia swoje poglądy, mówiąc jakby do siebie w głowie. Mówię tu o naszej narodowej normalizacji picia. Pijemy, bo wygrała nasza drużyna. Pijemy, bo nasza drużyna przegrała. Pijemy, bo ktoś ma urodziny. Pijemy, bo ktoś ma imieniny. Pijemy, bo ktoś się urodził. Pijemy, bo ktoś umarł. Pijemy na święta i na rocznicę, na zdrowie i na drugą nóżkę. Toasty i rozchodniaczki. Każda okazja z atlasu życiowych wydarzeń jest dobra do tego, aby polać do kieliszków. I mamy tu dużo więcej takich różnych wspomnień, takich różnych przemyśleń. To raczej może nie są wspomnienia. No i cóż, mamy de facto parę innych ciekawszych cytatów na pewno, ale ja sobie ich nie wynotowałem. Na szczęście niezawodni współczytelnicy na Lubimy Czytać pozaznaczali jakieś różne ciekawe elementy. Na przykład tam, nie wiem, kobietom po prostu nie wybacza się potknięć, od których mężczyźni całego świata zaczynają każdy dzień. Co tam jeszcze mamy? Z autobusu właściwie bardziej wypadłem niż wyszedłem, bo kierowcy nocnych traktują pasażerów z godnością, na jaką zasługuje transport kartofli. I tak dalej, i tak dalej. I tutaj de facto jest tych cytatów dużo więcej i pewnie dużo lepszych. Czy de facto należało tu wrzucać? Nie wiem. I jeśli chodzi o moją ocenę całości, no to bolało mnie trochę, że książka była trochę takim skokiem na kasę albo chęcią zarobienia na jakichś starszych, czytających fanach, do których pewnie się zaliczałem w jakimś okresie życia. I po prostu tą książkę przeczytało się szybko, lekko. Była taka króciutka powieść. Nie wiem, czy w sumie oczekiwałem czegoś więcej. Jednak zarówno cena, jak i to, że całość można by zmieścić na 100 stronach, a i pewnie jak to czytałem, to byłem troszkę zawiedziony tym, że historia jest taka właśnie leciutka i pozbawiona sensu. No i myślę, że mogę jej dać maksymalnie 7/10. Raczej takie coś lekko powyżej średniej, ale też nie mogę jej z czystym sercem polecać. Być może jeżeli wysłuchałoby jej się w formie audiobooka, który to audiobook był czytany przez autora, to byłoby trochę lepiej. No ale tak, to raczej więcej pochwał, bądź też jakichś krytycznych uwag z siebie nie wyciągnę. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia za tydzień. I to wszystko. Proszę oczywiście o lajkowanie, udostępnianie i komentowanie tego i innych filmików.
Dzięki, do zobaczenia, cześć.